Aplikacja lakieru poliuretanowego w hali magazynowej, wyznaczanie ciągów komunikacyjnych, poprawa estetyki posadzki. Przedstawiamy drugi film z serii o renowacji magazynu. W poprzednim filmie omawialiśmy aplikację żywicy epoksydowej z lekkim efektem antypoślizgowym. Tym razem pokażemy, jak za pomocą lakieru poliuretanowego w kolorze stworzyć ciągi komunikacyjne, a także jak zabezpieczyć i wykończyć całą posadzkę za pomocą bezbarwnego lakieru. Do obu prac wykorzystujemy dwuskładnikowy lakier poliuretanowy Hydrograf HP w kolorze i w wersji bezbarwnej. Zastosowanie lakieru zapewnia nam dodatkową odporność mechaniczną i chemiczną. Choć lakier aplikujemy w cienkiej warstwie, to pozwala on na ograniczenie zarysowań oraz poprawienie zmywalności i żywotności posadzki, dzięki czemu posadzka pozostaje estetyczna przez długi czas. Aplikacja lakieru poliuretanowego w kolorze. Pracę wykonujemy na świeżej, jednodniowej posadzce epoksydowej, dlatego nie jest wymagane dodatkowe szlifowanie lub czyszczenie podłoża. Po upływie około 24 godzin od aplikacji szarej posadzki epoksydowej przystępujemy do malowania ciągów komunikacyjnych. W pierwszej kolejności wyznaczamy ciąg komunikacyjny za pomocą taśmy malarskiej, a następnie przystępujemy do malowania. Do wyznaczania ciągów komunikacyjnych używamy lakieru Hydrograf HP w kolorze RAL 5012 o wykończeniu w połysku. Hydrograf HP to produkt dwuskładnikowy. Przed użyciem należy połączyć dwa składniki produktu i dokładnie wymieszać. Aplikacji dokonujemy za pomocą pędzla lub wałka. Zastosowanie RAL 5012 na posadzce w kolorze RAL 7035 pozwala nam na uzyskanie pełnego pokrycia już w jednej warstwie. Zaraz po pomalowaniu delikatnie odrywamy taśmę malarską i pozostawiamy farbę do wyschnięcia. Na następny dzień aplikujemy lakier bezbarwny. Nakładamy go dla dodatkowego zabezpieczenia zarówno niebieskiej nawierzchni, jak i szarej posadzki epoksydowej. Lakier bezbarwny aplikujemy po 24 godzinach od aplikacji lakieru w niebieskim kolorze. Pracę musimy wykonać na drugi dzień, w szczególności, że właśnie mija 48 godzin od aplikacji żywicy epoksydowej. Aplikacja bezbarwnego lakieru poliuretanowego. Żywicę aplikowaliśmy 2 dni temu. Jest nadal świeża i czysta. W związku z tym wystarczy, że dobrze ją odkurzymy przed nałożeniem lakieru. Następnie mieszamy 2 składniki lakieru. Aktywator dodajemy do bazy i dokładnie mieszamy mechanicznie przez 3 do 5 minut. Materiał wylewamy bezpośrednio na posadzkę i rozprowadzamy za pomocą nylonowego wałka o długości włosia 8 mm. Zalecamy wylewać lakier na posadzkę, a nie do kuwety, aby rozprowadzać go równomiernie i dość grubo. Produkt jest wysoce rozlewny i łatwo jest aplikować go w zbyt cienkich warstwach, nawet 14 m2 z litra. Aby tego uniknąć, odradzamy używania kuwet. Stosowanie się do zalecanej wydajności 8 m2 z litra jest ważne, aby uzyskać najlepszy efekt estetyczny. Aplikacja cieńszej warstwy może doprowadzić do zbyt szybkiego wysychania i powstawania smug na posadzce. Z kolei nadmiernie grube warstwy mogą powodować tworzenie się pęcherzyków gazu w powłoce. Praca wykonana. Ale zanim przejdziemy do używania posadzki lub kolejnych prac renowacyjnych w naszym magazynie, zapoznajmy się z uwagami technicznymi. Uwagi techniczne. Kwestia odporności.
Przedstawiamy cienkopowłokowe wykończenie, wykonane za pomocą mocnego dwuskładnikowego lakieru, które bardzo dobrze sprawdza się w wielu magazynach, zarówno do wyznaczania ciągów komunikacyjnych, jak i poprawy właściwości posadzek, także tych z ruchem wózków widłowych. Jednak oczywiście w przypadku dużego obciążenia może dochodzić do zarysowań i przetarć systemu. W takich halach należy rozważyć, czy lepiej dokonywać odświeżenia, jak dojdzie do przetarć, czy też po prostu położyć system grubopowłokowy. Zapraszamy do kontaktu. Na bazie naszego doświadczenia postaramy się dobrać odpowiednie rozwiązanie. Czas schnięcia i użytkowanie. Po upływie 24 godzin od aplikacji ostatniej warstwy powłoka jest odporna na lekki ruch pieszy. Po 72 godzinach uzyskujemy pełną odporność mechaniczną. Pełną odporność chemiczną uzyskujemy po 7 dniach. Po tym czasie możemy posadzkę zmywać wodą, stosować środki czyszczące oraz wjeżdżać pojazdami z oponami. Kwestia połysku. Na filmie użyliśmy hydrograf HP w połysku. Lakier ten dostępny jest również w satynowym i matowym wykończeniu. Z reguły polecamy połysk ze względu na jego dwie zalety. Łatwość utrzymania w czystości. Połysk jest najlepiej zmywalny, co jest bardzo ważne w przypadku posadzek. Przy okazji warto także pamiętać, że choć stosujemy mocny bezbarwny lakier, to i tak wszelkie posadzki żywiczne w długim okresie będą matowieć. Drugą zaletą lakieru w połysku jest łatwiejsza aplikacja. Wodne lakiery poliuretanowe w satynie i macie mają większą tendencję do pozostawiania smug. Nakładanie hydrograf HP w połysku jest łatwiejsze. Warunki aplikacji. W celu uzyskania estetycznego wykończenia, uniknięcia smug, należy umożliwić produktom powolne wysychanie. Należy unikać aplikacji w warunkach szybkiego schnięcia, temperatury powyżej 20 stopni Celsjusza, wiatru lub przeciągu, niskiej wilgotności poniżej 50%. Zapraszamy do obejrzenia kolejnego filmu o renowacji hali magazynowej, w którym zajmiemy się odnową ścian. W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu.